Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale i dzisiaj druga część serii, którą już nagrywałam na swoim kanale, czyli Pogadajmy przy hafcie. Tamten filmik niesamowicie Wam się spodobał, po prostu pobił rekord wyświetleń, jeśli chodzi o filmy związane z haftem krzyżykowym. Dlatego też przychodzę do Was dzisiaj z kolejną historią z mojego życia. Mam nadzieję, że będzie Wam się przyjemnie słuchało i przy okazji wyszywało. Tak więc zaczynajmy. Opowiem Wam dzisiaj o tym, jak to się stało, że zostałam sama w Norwegii na wakacje, ale może zanim o tym, to powiem Wam sam początek, jak to się w ogóle stało. No i początek jest taki, że w Norwegii ogólnie miesiąc lipiec jest miesiącem wakacyjnym, co oznacza, że bardzo dużo osób jedzie sobie na wakacje, to całe takie życie po prostu się zatrzymuje, zwalnia. Bardzo często jest tak, że na przykład jakieś tam budowy, projekty nie działają przez ten miesiąc, albo działają, że ktoś tam pracuje, ale w mniejszym wymiarze godzin, na przykład tam, nie wiem, komunikacja miejska rzadziej jeździ, także każdy ma wakacje, każdy tam odpoczywa mniej czy bardziej. Ale z racji, że ja nie tak dawno zaczęłam pracę i to jeszcze w branży hotelarskiej, a jak wiadomo hotel plus wakacje równa się oblężenie, także ja tego urlopu wakacyjnego jako tako nie dostałam. Nie muszę tutaj narzekać, a w zasadzie to nawet nie mogę, ponieważ dostałam kilka dni urlopu z uwagi na to, że chciałam zjechać do Polski na imprezę rodzinną. Mieliśmy chrzciny w rodzinie, bardzo chciałam na nich być, więc ja na te chrzciny zjechałam, dostałam wolne. Natomiast mój mąż tego wolnego na te chrzciny nie dostał, ale dostał już wolne, typowo wakacyjne 3 tygodnie. Więc my się tak minęliśmy. Ja pojechałam do Polski na początku lipca, wróciłam do Norwegii, a mój mąż w tym czasie pojechał do Polski, więc się minęliśmy. Także ja zostałam w Norwegii sama. No i tutaj była też ta opcja, że cała moja rodzina w zasadzie zjechała do Polski, no i Nadia również z nimi. Uznaliśmy, że po prostu Nadia będzie miała fajniejsze wakacje, kiedy będzie siedziała z jednymi dziadkami, drugimi dziadkami, z tatą, z wujkami, niż jak będzie siedziała sama ze mną w Norwegii, w pustym mieszkaniu tak naprawdę. Tak więc tak też zrobiliśmy. No i co? No i musiałam sobie tutaj jakoś przylecieć. Jeżeli chodzi o samolot, to tutaj nie ma jakiegoś większego problemu, bo ja samolotem nie boję się latać. Już wcześniej latałam, leciałam na Maltę z powrotem, później leciałam z mężem do Norwegii, później z Norwegii wracałam sama z Nadią, więc teraz, kiedy musiałam lecieć sama do Norwegii, to w zasadzie nie było to dla mnie żadnym problemem. Także na lotnisku luzik. Mieliśmy lot późno i to ma znaczenie później w tej całej historii, więc mieliśmy lot późno, bo w zasadzie miałam wylądować koło północy, ale mój lot był jeszcze opóźniony. Tak więc siedziałam sobie na tym lotnisku dość długo i to w zasadzie w późnych godzinach nocno-wieczornych. No i każdy tam jak leciał, to leciały sobie pary, grupy i tak dalej. Ja leciałam sama jak palec. No i kiedy sobie tak siedziałam na tym lotnisku, czekając na wejście, zauważyłam, że jest jeszcze jeden mężczyzna, który również leci sam. Widać było, że prawdopodobnie leci pierwszy raz, bo był taki zestresowany, taki trochę zagubiony. Ten mężczyzna miał tak, nie wiem, 26-29 lat maksymalnie, gdzieś w tym przedziale wiekowym. Tak mi się rzucił w oczy, bo właśnie stał taki sam zagubiony, w zasadzie podobnie jak ja.
No i los chciał, że w samolocie usiedliśmy obok siebie. Z jednej strony siedział właśnie ten mężczyzna, z drugiej strony siedziała jakaś kobieta, ale ta kobieta akurat nie gra roli w tej historii, więc pominijmy to. W samolocie jak w samolocie, w zasadzie spaliśmy praktycznie cały czas. Ten chłopak tam trochę spał i mi tam trochę głowa na niego leciała, wiecie jak to jest. Kto leciał, ten wie, więc sobie tam spaliśmy. Jak się okazało, to ten chłopak był albo z Ukrainy, albo z Litwy, nie powiem Wam dokładnie, bo ja z nim nie rozmawiałam, ale gdzieś tam zerknęłam na jego telefon, widziałam mniej więcej jego Facebooka i no Polakiem to on nie był. Także obstawiam, że był albo z Litwy, albo z Ukrainy. No i lecieliśmy sobie razem. Wysiedliśmy później na lotnisku w moim mieście w Norwegii. No i wiecie, ja tam byłam przygotowana, że po prostu odbiorę sobie bagaż, ale zanim oni nam te bagaże wydali, to minęło 40 minut. 40 minut, zanim oni wyjęli bagaże z samolotu. Po tych 40 minutach te bagaże zaczęły sobie jechać na tej taśmie. Wzięłam ten bagaż. Byłam niesamowicie zmęczona, niesamowicie głodna, chciało mi się pić. Wszystko, co miałam, już w ogóle zjadłam w samolocie, ale uznałam, że w sumie no to wsiadam w bibanę, czyli w tramwaj, tak, już tutaj będę tłumaczyła, ale dużo częściej będę mówiła właśnie bibana, to tak, żebyście wiedzieli. No stwierdziłam, że wsiądę sobie po prostu w bibanę, pojadę do domu, no i w domu sobie zjem, tak, bo tam mam wszystko, pojadę 20 minut i jestem w mieszkaniu. Tak więc wzięłam te wszystkie rzeczy, wyszłam sobie z lotniska i zjeżdżam windą w dół, bo bibana była w takich jakby, nie wiem, w piwnicy takiej trochę, ciężko to określić, na dworze, ale piętro niżej. No i zjechałam sobie, patrzę, no nic się tam nie wyświetla na tych. Wchodzę sobie w aplikację, ja się patrzę, słuchajcie, a najbliższa bibana o godzinie 5:13, a była godzina 1 w nocy. Mówię, no nie, no po prostu rewelacja. Nie dość, że jestem sama, to jeszcze nie mam jak dotrzeć do domu. Mówię, dobra, no nie panikuję, idę szukać autobusu. Weszłam sobie na aplikację, w aplikacji autobus jeszcze później niż bibana, w dodatku z przesiadkami i jeszcze musiałabym w międzyczasie iść w ogóle ze 2 km od jednego do drugiego przystanku, no ogólnie masakra. I wiecie, ja tutaj sama z tymi wszystkimi moimi tobołkami idę tam w ogóle między te autobusy, szukam, mówię, może coś będzie, może no nie wiem, no może się aplikacja pomyliła. Szukam, nic nie ma. No i jeszcze w międzyczasie zauważyłam, że zanim poszłam szukać tego autobusu, zauważyłam, że ten mężczyzna, który siedział obok mnie, również stał pod lotniskiem i podobnie jak ja, nie miał czym wrócić do domu. I wszyscy, wiecie, rozbiegli się, ten do autobusu, ten do taksówki, po tego ktoś przyjechał, tutaj autokar wycieczkowy i każdy gdzieś tam pojechał, a my we dwoje zostaliśmy sami. No i ja właśnie poszłam szukać tego autobusu, nic nie było, więc wpadłam na pomysł, że może po prostu pójdę do tego chłopaka i zapytam się go, gdzie jedzie, może jedziemy akurat w tym samym kierunku i skoro oboje nie mamy jak dotrzeć do domu, to może weźmiemy sobie taksówkę na pół, bo taksówki są ogólnie drogie w Norwegii. No i stwierdziłam, że może tak. Poszłam do tego chłopaka, ale on się rozpłynął, zapadł się pod ziemię, jak po prostu, nie wiem, zniknął we mgle. Nigdzie go nie było. Poczułam się jeszcze bardziej samotna niż w ogóle byłam, bo jakoś ta jego obecność i to, że on też jest sam, trochę dodawało mi otuchy, ale już go nie było. Więc zeszłam sobie nadal na tą bibanę, no i sobie po prostu czekam. Mówię, kurde, no 4 godziny, nie jest tak źle. W dodatku było mi bardzo zimno, bo no środek nocy, ja miałam na sobie tylko bluzkę, zresztą tą bawełnianą, którą zrobiłam na szydełku. Było mi niesamowicie zimno i już po prostu rozmyślałam, na której ławce pójdę spać. Miałam już rozwalać całą walizkę, mówię, wezmę sobie, miałam tam bluzę w ogóle mojego męża, więc mówię, założę sobie tą bluzę i pójdę sobie spać na tej ławce, obudzę się o 5 i wszystko będzie w porządku. No i widzę, że podjeżdża bibana.
Mówię, jestem uratowana, coś podjechało. No i podjeżdża, w środku śpi jeden mężczyzna, więc ten pan, który kierował bibaną, wysiadł, żeby tego mężczyznę obudzić. Obudził go, ten mężczyzna wychodzi, ja się patrzę, a on jest taki pijany, że ledwo stoi na nogach. Mówię, no super. I jak się pewnie domyślacie, zaczął iść w moją stronę, bo byłam jedyną osobą, która sobie tam siedziała. Ten pan, który kierował bibaną, on się zatrzymał. Nie pojechał dalej, tylko patrzył na rozwój sytuacji, co było bardzo miłe z jego strony, że się tym zainteresował, że wiecie, sama kobieta sobie siedzi i tu nagle jakiś pijany gościu idzie w jej stronę. Ale ja totalnie się tym nie przejęłam, jakoś, wiecie, wywalone miałam w to. Tak sobie tylko pomyślałam w duchu, że no tak, przyjdź, jak dostaniesz kopa, to się przewrócisz i nawet nie wstaniesz, bo jesteś tak pijany. No i tak, wiecie, patrzę sobie na niego, tak na zasadzie w ogóle, co ty robisz, chłopie? Ale w pewnym momencie, w połowie drogi się odwrócił i poszedł w drugą stronę. Ten pan z bibany odjechał. No i ja liczyłam, że będę mogła wsiąść, ale jak się okazało, to on zrobił zawrotkę, bo to już był ostatni przystanek na trasie, czyli właśnie to lotnisko. Zrobił zawrotkę i jechał do zajezdni. Mam nadzieję, że tak się to nazywa. To miejsce, gdzie tam parkują bibany, tramwaje. W każdym razie nie wsiadłam do niego, no bo zwyczajnie nie mogłam wsiąść, bo i tak bym nim nigdzie nie dojechała. Była godzina prawie 2. Było mi już w ogóle totalnie zimno, już zapomniałam o tym, że byłam głodna i mi się pić chciało. Nagle słyszę, że ktoś krzyczy. Ale no tak jakoś nie zwróciłam uwagi, że ktoś krzyczy. Coś tam patrzyłam sobie w telefonie, ale nagle ktoś krzyczy drugi raz. Ja się odwracam, patrzę się do góry, bo tam był taki, wiecie, balkonik ala, tak jak już mówiłam, byłam tak jakby w takiej piwnicy. Taki balkonik był, gdzie było widać te wszystkie autobusy, drogę i tak dalej i tam stoi mężczyzna. No i ten mężczyzna krzyczy do mnie, że bibana to jest dopiero o godzinie 5 i on to powiedział po norwesku i ja mu odpowiedziałam również po norwesku, że tak wiem i że czekam na tą bibanę. No i on powtórzył, że ale bibana jest o 5 i ja mu znowu powtórzyłam, że tak wiem. I on zaczął do mnie machać, żebym weszła do niego na górę. Więc stwierdziłam, że raz się przecież i tak nie umrę, a jak umrę, to chociaż to przynajmniej z wychłodzenia, więc po prostu idę do niego. No i weszłam sobie na górę, wjechałam windą. Jak się okazało, popsuł mi się w międzyczasie plecak, więc idę sobie z popsutym plecakiem, który nie chce się zasunąć. Zresztą ten plecak kupiłam dzień wcześniej w Sinsaju, więc nie polecam w ogóle, bo rozpadł mi się totalnie ten plecak. No i idę z tym popsutym plecakiem, z 23-kilową walizką, z łzami w oczach, trzęsę się z zimna. No i ten pan ponownie mi powtórzył, że bibana jest o 5. No i mówię, że wiem. No i on tak na mnie patrzy i mi mówi, że tam są autobusy, żebym sobie poszła na autobus. No i ja już w tym momencie, wiecie, zapłakana totalnie, nie wiem, co mam robić i już się tak zestresowałam w ogóle całą tą sytuacją, że już nawet nie potrafiłam mu odpowiedzieć nawet po angielsku, a co dopiero po norwesku. I wpisałam w tłumaczu taką frazę, czy dojadę tu i tu, bo ogólnie moje miasto jest podzielone na takie jakby strefy różne, nie wiem jak się to tak dokładnie nazywa fachowo, no i tam są różne takie jakby, nie wiem, dzielnice, ciężko powiedzieć, na przykład tam, nie wiem, Lagoon Terminal, Danmarksplads, Lagoon i tak dalej, i tak dalej. No i ja mu napisałam, czy dojadę i ja mu tam powiedziałam, powiedzmy, przypuśćmy Florida. No i on tak się złapał za głowę, mówi, że no, że nie ma opcji, nie? I tak, wiecie, taki zmarnowany i mi mówi, że no ty nigdzie tam nie dojedziesz w ogóle, no nikt tam nie jeździ teraz. No i ja mu powiedziałam, że tak wiem. No i on się mnie pyta, skąd jestem. No i ja mu powiedziałam, że ja jestem z Polski.
I on jak usłyszał, że Polska, to wiecie, to takie o, Polska! I on mi jeszcze wcześniej powiedział, że on mnie może tak jakby zawieźć, bo on był taksówkarzem i on mi powiedział, że to będzie kosztowało 600 koron. Ale jak ja mu powiedziałam, że jestem z Polski, to on stwierdził, że skoro jestem z Polski, to on mnie zabierze za 200, więc to było jak za darmo. Ja też na początku nie poszłam do tej taksówki, bo wiedziałam, że to będzie drogie i wiecie, nie to, żebym nie miała tych pieniędzy, co po prostu 600 koron to jest jedzenie dla mnie samej na tydzień i było mi zwyczajnie szkoda, tym bardziej, że na komunikację miejską miałam już wykupiony bilet miesięczny. No i było mi trochę szkoda, ale on powiedział, że jak jestem z Polski, no to za 200, więc ja się zgodziłam i wsiadłam tam do niego, do tej taksówki. Nie podałam mu konkretnego numeru domu, czy tam wiecie, konkretnego adresu, tylko myślałam, że mnie wysadzi ogólnie w tej dzielnicy i ja sobie po prostu dojdę tam, gdzie będę chciała. Ale jak się okazało, no to on się mnie później pytał o drogę i ja mu po angielsku tłumaczyłam: skręć w prawo, jedź prosto, tutaj na tym skrzyżowaniu tak i tak, żeby dojechał do domu, bo on mnie chciał odwieźć pod sam dom, pod same drzwi. No i później w ogóle wszystko było super, tam wyszło prawie 12 km. No i zaparkowaliśmy pod moim domem i on mi, słuchajcie, zaczął mówić, że on jest z Serbii i on był w Polsce i on umie mówić po polsku. Czajcie to? I ja sobie tak myślę, kurde, chłopie, dlaczego ty mi tego nie powiedziałeś wcześniej, tylko ja się przez całą drogę produkowałam po angielsku. Mogłeś mi zwyczajnie powiedzieć, że umiesz mówić po polsku. I jak już zaparkował, to rzeczywiście rozmawialiśmy po polsku. On powiedział, że zna języki, bo on pracuje jako taksówkarz i zna bardzo dużo języków, przez to, że dużo rozmawia z różnymi ludźmi i on właśnie powiedział, że był w Polsce, że on bardzo lubi Polskę, bardzo lubi Polaków i właśnie przez to dał mi taką dużą zniżkę, dlatego, że jestem Polką. No i ja mu bardzo podziękowałam, wyciągnął mi te wszystkie walizki, zapłaciłam mu te 200 koron. No i w ogóle byłam przeszczęśliwa. Dotarłam do domu, to było po godzinie 2 w nocy. Byłam naprawdę przeszczęśliwa, że już jestem w domu i że nic mi nie grozi, ale naprawdę dostałam takiego załamania po prostu nerwowego w tamtym momencie, że przez następne 2 dni bałam się wyjść z domu, bo teraz, tak jak mówię, jest okres wakacyjny i ta komunikacja miejska jeździ dużo rzadziej, w dodatku są pozmieniane trasy i też jest remontowana część tak jakby torów, po których ta Bibana jeździ, więc ogólnie to miałam taki stres, że wiecie, do tej pory znałam trasy, wiedziałam, którym autobusem, skąd dokąd, gdzie się przesiąść, który jest o której godzinie, a teraz nagle wszystko zostało zmienione, trasy zostały zmienione, godziny zostały zmienione, więc ja przez pierwsze 2 dni miałam taki stres, że ja wyjdę z domu i ja nie będę mogła znowu do tego domu trafić. Ja też w międzyczasie sobie pomyślałam, mówię, może zadzwonię po kogoś znajomego. Przejrzałam cały katalog moich znajomych z Norwegii, ale okazało się, że wszyscy są na wakacjach, a ci, którzy zostali, nie mają samochodów, więc w niczym by mi totalnie nie pomogli. Więc naprawdę miałam załamanie nerwowe, level ekspert, ale jakoś mi przeszło. Teraz już żyję spokojnie. Do końca lipca będę sobie tutaj sama. Jakoś mi leci, tylko ten początek był taki najgorszy. Chciałam Wam właśnie o tym opowiedzieć, bo myślę, że to jest bardzo ciekawa historia o tym, jak właśnie mężczyzna z Serbii uratował mi życie totalnie, bo ja bym tam albo zamarzła, albo umarła z głodu, albo nie wiadomo co jeszcze. No i też ktoś mógł zapytać, no ale byłaś na lotnisku, mogłaś sobie coś kupić. No tak, ale jak już wyszłam, to się nie chciałam tam cofać, bo może wiecie, no tam było dużo jakiejś tej ochrony i tak dalej i to był dodatkowy stres, że wiecie, że ktoś mnie zaczepi, ja tam nic nie przemycałam, dobra, ale wiecie, no ktoś mnie zaczepi i musiałabym rozmawiać w obcym języku, a ja już w ogóle byłam tak zestresowana tym wszystkim, że naprawdę nie chciałam żadnego dodatkowego stresu i dodatkowych jakichś tam, nie wiem, przygód, więc po prostu stwierdziłam,
stwierdziłam, że już nie idę, nie ryzykuję i po prostu siedzę tam. Też cały czas miałam taką obawę, że może ktoś do mnie podejdzie zaraz, jak zobaczy, że ja tak sama siedzę, z jakiejś ochrony czy coś. No ale na szczęście, albo nieszczęście, nikt do mnie nie podszedł, ale właśnie nawinął się ten pan z taksówki i jestem mu naprawdę bardzo, bardzo wdzięczna za to, że mi tak pomógł, bo no ja sama nigdy bym nie poszła poprosić o pomoc, a tym bardziej no nie poszłabym prosić o to, żeby mnie zawiózł za mniej, bo to totalnie nie w moim stylu, więc jak wiedziałam, że nie bardzo chcę tyle zapłacić, to po prostu nie szłam. No ale jestem bardzo wdzięczna, że ten pan sam wyszedł z inicjatywy. Myślę, że było mu mnie po prostu żal, wiecie, no młoda kobieta sama w środku nocy. No nie jeden by na pewno tak zareagował, ale myślę, że mogłam też trafić gorzej na kogoś, kto w ogóle mógłby w jakikolwiek inny sposób tę sytuację wykorzystać. Także jestem naprawdę bardzo wdzięczna, że trafiłam na takich ludzi. Odkąd jestem w ogóle w Norwegii, trafiam na takich dobrych ludzi, którzy na każdym kroku mi pomagają. Także miałam farta. Dajcie znać, czy Wy też mieliście przy nie wiem, taką historię, przeżyliście coś takiego, czy znaleźliście się kiedyś sami w obcym kraju bez nikogo znajomego. Koniecznie dajcie znać w komentarzach. A tymczasem ja się z Wami bardzo żegnam. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie, za wysłuchanie w zasadzie. No i do zobaczenia w następnym filmiku. Pa!